Dzień dobry, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiejszy unboxing poświęcimy kolejnemu, a dokładnie drugiemu modelowi szybowca firmy Gota. Tym razem będzie to motoszybowiec Gota 244B1. Jak prezentuje nam oczywiście producent, czyli polska firma IBG Models. Jest to wersja transportowa, ale to nie oznacza, że wersja transportowa ma tylko i wyłącznie służyć do przewozu, do transportu sprzętu. Również może transportować oczywiście żołnierzy. I trochę parę słów o samej Gocie, właśnie tej 244, a mianowicie to ten motoszybowiec miał oczywiście identyczną konstrukcję jak wcześniej prezentowany przeze mnie szybowiec Gota GO 242. Jedyną różnicą było zastosowanie dwóch silników umieszczonych w gondolach na skrzydłach oczywiście szybowca, które napędzały trójłopatowe śmigła Reiter o zmiennym skoku. Motoszybowiec Gota 244 zamierzano użyć do transportu zaopatrzenia na froncie wschodnim. Początkowo wprowadzono je na wyposażenie dywizjonów KG-104 w Grecji, jak i również Kampfgruppen 106 na Krecie. Później otrzymała je jednak jednostka na froncie wschodnim. I tutaj trzeba zaznaczyć, że w trakcie eksploatacji okazało się, że motoszybowce dysponują zbyt słabymi silnikami, ponieważ w przypadku na przykład awarii jednego z silników samolot nie był w stanie, znaczy dokładnie motoszybowiec nie był w stanie lecieć z załadunkiem. Musiał być on wtedy opróżniony i teraz tak, albo z towaru, albo z żołnierzy, których transportował. W związku z tym po krótkim okresie ich eksploatacji w warunkach frontowych wycofano je z jednostek liniowych i przekazano do szkół dla żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych, gdzie były oczywiście wykorzystywane do końca wojny. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że Gota 244B1 to jest dokładnie wersja do zadań transportowych wyposażona w podwozie kołowe amortyzowane przez drążki skrętne. Czyli tutaj musimy liczyć się z kolejnym modelem, który będzie miał inne podwozie. Tak wygląda pudło. No jest kawał pudełka. Na jednej z krawędzi pudełka mamy pokazane malowania tych modelu, jaki tutaj otrzymamy w środku. Z drugiej strony mamy informacje o modelach, jakie się ukazały niedawno i tu mamy właśnie między innymi pierwszą tak naprawdę Gotę 242A1. Teraz, no pudełko jest duże i powiem Wam, dużo znajdziemy w tym dobra. Tu mamy najprawdopodobniej nowe podwozie, tak, to jest nowa ramka. No tutaj mamy oszklenie. Kolejna torebka z elementami wnętrza kabiny, jak i również przedziału tego towarowego. Elementy, następnie mamy kadłuba, nowa ramka, jeżeli chodzi o elementy skrzydeł, łącznie z silnikiem. Następna ramka jest to ramka ze skrzydłami. A i tu mamy ramkę ze skrzydłami, posłuchajcie, właśnie z poprzedniego modelu, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie mamy dwie te same ramki, tak patrzę w tej chwili, nie, mamy różne typy. Pewnie niektórych elementów po prostu nie wykorzystujemy ze wszystkich ramek. Co następnie mamy? Mamy bardzo duży szablon, arkusz kalkomanii.
wyprodukowanej. Ta kalkomania została wyprodukowana do dokładnie tego tylko i wyłącznie modelu, czyli 72577 i tu mamy napisane, że jest to Gotha 244B1. Z drugiej strony mamy bardzo fajną blaszkę, która na pewno urozmaici nam, no tutaj widzę wnętrze, jak i również pewne elementy zewnętrzne na modelu. No i najwyższa pora zacząć teraz od instrukcji. Tu trzeba zauważyć, zaznaczyć, że już instrukcje, jeżeli chodzi o modele, posiadają już tekst informujący, właśnie taką mini historię tego modelu, czyli co mamy za model, do czego on służył, czyli nie musimy nic tutaj poszukiwać w internecie. Oczywiście dobrze jest przeczytać sobie więcej. W każdym razie tu mamy krótki opis tego modelu, jaki będziemy sklejać, ale bardzo ogólny. Następnie wykaz ramek. Mamy również tabelę kolorów i co nam tutaj producent oferuje? Sugeruje nam farbę firmy Hataka, Vallejo, Mr. Hobby, AK Interactive. Brakuje mi bardzo dobrych farb Mission Models, jak i również Amo. No i pierwsze etapy sklejania mamy również od razu zaznaczone. Tak, mamy tutaj właśnie PE. Szkoda, że te elementy nie są zaznaczone na kolor żółty. Byłoby to od razu wiadomo, że są to elementy fototrawione. Kolejne etapy sklejania, czyli częściowo podłoga kadłuba, mamy następnie sam stelaż kadłuba. Tu warto zaznaczyć, że kadłub był kryty płótnem i z tego co widziałem, jakieś strzępki są tych szybowców. To płótno od wewnętrznej strony było malowane na taką kolor farby podkładowej. Rudawy taki kolor. Tu widzimy kolejne etapy. Mamy sporo tego sklejania, więc to nie jest model na 5 minut. Naprawdę jest tego, musimy troszeczkę posklejać sobie. Jak widzimy tutaj silnik, mimo to, że ten silnik nie jest za duży, no mamy kupę części do sklejenia. Następnie wykorzystujemy odpowiednie właśnie skrzydła do tego modelu. Tu widzimy śmigła z 3 łopatami, ale tutaj widzę już z 4 łopatami, a z tego co pamiętam, to chyba 4-łopatowe śmigła były w kolejnej wersji. Alternatywne 4-łopatowe śmigło dla samolotu RJ plus IL. Ale z tego co czytałem, właśnie 4-łopatowe to już inny był typ Gothy. Nie wiem, czy to nie była jakaś wersja C. No i tutaj właśnie wybieramy odpowiednie skrzydła z zestawu, montujemy odpowiednie właśnie elementy związane z silnikiem, jak i również podwójnym ogonem. No i tu mamy też właśnie PE do naklejenia, sporo tego drobiazgu jest. No i kolejne etapy sklejania. Firma IBG również, tutaj pokażę Wam dwa takie zestawy, 72U065, są to koła właśnie do Gothy B1, B3, jeżeli chodzi o 241 Gotę, no i oczywiście B1, B3, jeżeli chodzi właśnie o 244, jak i również mamy drewniane skrzynki do obciążania właśnie dociążenia. Właśnie tutaj mamy zresztą sand balast do właśnie, czyli skrzynię na piach do wyważenia tego modelu. Wszystko jest zaprojektowane w programach 3D i wydrukowane w 3D z żywicy. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy pierwsze malowanie, no to mamy Ukrainę, lato 42 rok. Następnie, kolejna Ukraina, front wschodni,
I tutaj mamy Rechlin. To powiem Wam, nie wiem, czy to nie będą tereny 44 rok, to raczej będą już Niemcy, czyli tutaj możliwe, że jest to już do szkoły właśnie desantowej. No szkoda, że nie mamy tutaj krety. Tutaj mamy właśnie dla malowania bonusowego ze śmigłem. Aha, jest wersja bonusowa, tak? Ze śmigłem czterołopatowym. Patrz, etap 24. Należy użyć litery kodowej RJ plus IL, czyli mamy tutaj te bonusowe malowanie. Moim zdaniem są bardzo ciekawe modele, niespotykane do tej pory. Te modele w skali 1,72 produkowała tylko i wyłącznie firma Italeri, a one mają już swoje czasy. No a teraz myślę, że warto sobie obniżyć kamerę i pooglądamy sobie poszczególne ramki. I co tutaj mamy za ramkę? Posłuchajcie, ramka A ze skrzydłami trafiła się. Jeżeli chodzi o detal, z racji tego nie będzie tutaj nitów, tu widzę jakieś troszeczkę zatłuszczone, no tutaj nitów nie będzie, tak, bo jest to szybowiec, motoszybowiec, który był kryty płótnem, więc tutaj nie doszukujmy się nitów. Jeżeli chodzi o sam detal, naprawdę jest on bardzo dobrze zrobiony, jest moim zdaniem w tej chwili najlepszy model tego i w ogóle no, przez IBG wydawany, tak? Więc tutaj co do jakości nie możemy się niczego przyczepić. Tu widzę, że są hamulce też zamontowane w skrzydle. Mamy elementy ogona. A i tu trzeba zwrócić uwagę, oczywiście na co ja tutaj, gdzie jest moja różdżka magiczna? Gdzieś zaginęła w akcji. Jest. Posłuchajcie, jest. Mianowicie warto zwrócić uwagę, o czym ja wielokrotnie na przykład przy modelach Arma Hobby zwróciłem uwagę, że mocowanie elementu do ramki tu na krawędziach sklejania jest właśnie od wewnątrz, tak? Czyli nie mamy tutaj mocowania na elementach zewnętrznych. No to jest bardzo duży plus. Dużo łatwiej jest obrobić taki element plastikowy, nie uszkodzając sobie danego elementu skrzydła. Dobrze. Kolejna ramka. Ramka B, posiadająca również elementy skrzydeł, jak i również stateczniki ogona. Tu mamy właśnie, to jest nowa ramka zezwalająca nam na wybudowanie właśnie motoszybowca i zamontowania w tych gondolach silników. No tak samo, jeżeli chodzi o detal, moim zdaniem rewelacyjny. Mam nadzieję, że na konkursach modelarskich, na przykład na nadchodzącej Baba Rybie, z tego co wiem, jeden z modelarzy już zrobił ten model, pewnie będzie prezentowany na Baba Rybie, ale to był wtedy jeszcze szybowiec, czyli Gota 242 A1. I z drugiej strony tak się prezentuje. No i tu mamy już dużą ramkę, kolejną taką z dużą ilością części. Jest to ramka G. No mamy też elementy związane z silnikiem. Jeżeli chodzi o skrzydła, to mamy też podobnie. Trzeba sprawdzić, czy te akurat elementy używamy, czy też inne. No i tu mamy właśnie elementy związane z silnikiem, osłonami, klapy dodatkowe. Tu mamy właśnie trójłopatowe skrzydła, śmigła, przepraszam. Tu mamy te śmigła właśnie, które łączymy, będą wtedy czterołopatowe. No, mamy elementy silnika. No ja się zawsze, wiecie co, będę zastanawiał nad tym, jeżeli czegoś nie widać, no, czy frajda ze sklejania będzie silnika z tylu elementów? Powiem Wam, nie wiem.
Czy to nie jest też po części trochę, bo jeżeli nie mamy możliwości odsłonięcia tego silnika, to nie wiem, czy jest sens robienia aż tylu elementów. Wolałbym na przykład więcej szczegółów, możliwości otwarcia modelu, odsłonięcia na przykład jego. A czy tutaj aż tyle musi być elementów silnika? Wiecie co, no ostatnio sklejałem kilka modeli i powiem wam, że na początku trochę czasu traci się na te elementy. Nie wiem, czy to jest aż tak. No, ciekawe, jak wy na to się zapatrujecie, bo rozumiem inne elementy modelu, ale te elementy, które na pewno już będą zamknięte, to nie wiem, czy jest sens robienia aż tylu części. Pokazywałem wam niedawno unboxing Curtisa H75 od ukraińskiej firmy Clearprop i pokazywałem wam tak samo od Arma Hobby. Clearprop po prostu dał jeden element silnika, ten, który jest widoczny, a te, które są tam dalej, no po prostu dał sobie spokój. Lepiej skupić się na innych detalach modeli, na przykład na możliwości czegoś odsłonięcia, otworzenia. Tutaj warta uwaga myślę, że dla IBG, czy przypadkiem w kolejnych modelach jest sens robienia aż tylu elementów, skoro mamy silnik zamknięty. No i zaraz przejdziemy do kolejnej ramki. Z kolejnej torebki otrzymałem dwie ramki. Jedna ramka to jest ramka F. I tu mamy fotele, siedzenia dla desantu. Możemy je złożyć, możemy je zrobić otwarte, czyli gotowe do siedzenia, ale również mamy możliwość wykonania ich jako złożone. Tu widzę, że też mamy elementy do wnętrza kabiny, mamy fotel pilota, drugiego pilota, obserwatora, który ma mniejszy fotelik. Moim zdaniem naprawdę, jak tak patrzę na ten detal, jest w porządku. To jest to w porządku. Jedynie nie słyszałem jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o sklejanie, to tylko jeden widziałem model w tej chwili sklejony i nie widziałem innych. To jest ramka teraz D. Elementy wnętrza kabiny, jak i również stelaż kadłuba, tak D ramka. Zero nadlewek, bardzo precyzyjnie widzę wykonany detal. Jeżeli chodzi o mocowanie, tu mamy tą stronę właśnie zewnętrzną powiedzmy, do wnętrza przedziału desantowego, towarowego. I tu mieliśmy ramki D, jak i również ramkę F. Tutaj mamy już dobrze znaną nam ramkę, to jest ramka C z elementami kadłuba, czyli tu widzimy właśnie kadłub, następnie tył, czyli otwarcie, wejście do przedziału załadunkowego. Tak samo zero jakichś detali, no bo to jest płótno. Szkoda jednak, że to płótno nie zostało w jakiś sposób, powiedzmy, zapiaskowane w jakiś sposób, żeby to było widoczne, że to jest płótno. Byłoby to naprawdę bardzo ciekawe. Tu mamy elementy wnętrza. Tak samo tutaj mamy wnętrze, a tu fragment spodu tego modelu. Gdyby jakaś faktura była rzucona właśnie na zewnątrz, nie taka gładziutka, myślę, że on by nabrał takiego większego charakteru. Tu mamy spód i tu jest właśnie płoza z kołem. Od wewnątrz tak się prezentuje przedział. Akurat to jest sam tył. Przedostatnia ramka z oszkleniem.
równe płaszczyzny są na oszkleniu, nie ma żadnych takich wklęśnięć. Tak główne oszklenie kabiny się prezentuje. No oczywiście tutaj producent nie zafundował nam masek do malowania kabiny, oszklenia kabiny, więc tutaj powiem Wam, tu jest bardzo fajnie zrobione właśnie te otwarte, odsłonięte szyby. Jak widzicie teraz chyba jak się mienią. Bardzo ciekawe, no tutaj polecam jednak zakupienie masek do zamaskowania po prostu oszklenia, które ma być klarowne. To jest ramka H w ogóle. Przemyślane też montowanie jest, widzę, elementów przezroczystych do ramki, bardzo delikatne, więc nie uszkodzimy podczas wycinania. I ostatnia torebka. A właśnie, tu mamy uzbrojenie, ramka L, sztuk 2. I tutaj mamy karabiny MG. I z tyłu i z przodu tak samo są montowane, chyba po bokach też. Stąd te lufciki otwarte. I ramka K. I tu warto zwrócić uwagę na to, że producent zadał sobie trud zrobienia spłaszczonych opon. Czy one są równe, bo jeżeli tak, one mają tutaj wybrzuszenie, jest dobrze to przemyślane, tak mi się przynajmniej wydaje. No mamy ścięte opony, znaczy ugięcie opon, tak, pod ciężarem pojazdu. Tak prezentują się plastikowe boczne koła, a tu po środku mamy jedno koło właśnie przednie. No i elementy podwozia, tak, tutaj mamy. Tak jeszcze patrzę, że tu są dwa koła. No już trzeba z instrukcją sprawdzić, które koła, bo na pewno te są na tył. Możliwe, że wykorzystujemy te albo te, no, ale to już trzeba sprawdzić zgodnie z instrukcją. Model naprawdę godny polecenia, godny uwagi. Oczywiście model wraz z dodatkami żywicznymi jest dostępny w moim sklepie pod adresem tankmodels.pl. Ewentualnie po prostu zapraszam w Aleje Ujazdowskie 16, domofon 68 i po prostu na miejscu sobie zobaczycie ten model, który naprawdę tutaj trzeba pogratulować BG pomysłu. A jeżeli dobrze się przypatrzycie na dodatki, jakie pojawiły się tak samo od IBG, to zauważycie karabiny maszynowe MG do Goty, ale w skali 1,48, czyli też ten model będzie w skali 1,48 i to będzie już naprawdę kawał modelu. No to będzie tak. No i oczywiście teraz wszyscy 4-ósemkowcy już nie będą zadawać na profilach producenta w komentarzach, a kiedy, jak kupię, jak będzie 4-8, a nie kupię, jak nie będzie i tak dalej. No teraz będzie 4-8, więc zbierajcie kasę. Już nie będziecie w tym momencie zadawać tych pytań, no bo mamy, trochę dziwnie wyskoczyło IBG, właśnie od karabinów do Goty w skali 1,48. Zapraszam Was do komentowania, oczywiście do subskrypcji mojego kanału, wspierania również za pomocą YouTube'a, ewentualnie poprzez Patronite. Zapraszam do sklepu po zakupy Goty, jak i innych modeli, również od IBG. Linki znajdziecie pod filmem w opisie. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego unboxingu. Pozdrawiam. Cześć.